witajcie, ja nazywam się Krzysiek i witam was już w kolejnym, trzecim odcinku Drogi do Malmö, czyli serii, podczas której będziecie mogli obejrzeć nasze pierwsze reakcje na piosenki z przyszłorocznej Eurowizji. W moim zeszłorocznym debiucie reakcyjnym dano mi reagować na cudowną rodzinkę Kelmendi reprezentującą Albanię. I w tym roku jest nie inaczej, ponieważ moją pierwszą reakcją w tym sezonie również jest Albania. Albania, która oczywiście kontynuowała format wyboru swojego reprezentanta przez Festival Ikenges. Festiwal, który oczywiście, jak to co roku, nie obył się bez kontrowersji. Być może sama stawka konkursowa, jeśli chodzi o piosenki, nie była zbyt ciekawa, to sytuacje, które działy się podczas tego festiwalu, można jednak do tych ciekawych zaliczyć, bo raz, zwycięzca Fiku był dość niespodziewany. Dwa, że Erzalila, która wygrała zeszłoroczny FIK, nie zdobyła żadnej nagrody. No i trzy, zwycięzca naszej topki, którą mogliście obejrzeć na naszym drugim kanale, wygrał i głosowanie jury, i głosowanie tele, a na samym FIK-u nie zakwalifikował się nawet do finału, więc tegoroczny FIK naprawdę wow, zaskoczył. Ale w tym odcinku nie będziemy się skupiać na samym FIK-u, lecz na reprezentantce, która ten FIK wygrała, czyli Besie Kokiedimie. Czy dzięki jej Zemren Dor Albania ponownie znajdzie się w finale? O tym przekonamy się za chwilę. Widziałem zdjęcia z występu półfinałowego Besy. Dobrze, że porzuciła tą klatę, bo wyglądała dość dziwnie, ale teraz jak spoglądam, to tym razem przebrała się za Statuę Wolności, więc też bardzo ciekawy ubiór. Kolejna ballada z Albanii. Raczej bez zaskoczeń. Ale dam szansę. Bo zapowiada się całkiem dobrze. Refren bardzo łatwy do zapamiętania, więc to na pewno na plus. Jak kocham fikowską orkiestrę, każdy występ tak świetnie się słucha razem z tą orkiestrą. Tu ciekawa wstawka. No tego to się nie spodziewałem. O, jest to piosenka wielowarstwowa, jeżeli tak to mogę ująć. I też ma świetny głos, no ale to jednak jest z Albanii, a jak to już dobrze wiemy, każdy się w Albanii rodzi ze świetnym głosem. No, ja już w tym momencie jestem w stanie zanucić ten refren, więc to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o eurowizyjne piosenki. Okej. Szczerze, bardzo dobrze mi się tego słuchało. Nawet pomimo tego, że jest to dość typowa fikowska ballada, za którymi no nie za bardzo przypadam. Bardzo się cieszę, że nie jest to monotonne. Na przykład ta stawka z, nie wiem, takim pseudorapem, jeżeli to można tak nazwać, to na pewno na plus dodaje do tej piosenki i cieszę się, że jest to ona zbudowana tak, jak jest zbudowana. No i jest to na pewno dobry dodatek do
przyszłorocznej stawki konkursowej. Besa też jest doświadczoną artystką, więc no na pewno o wokal to nie ma się co martwić. Na początku odcinka też wspominałem o tym, że moim debiutem reakcyjnym była właśnie rodzinka Kelmendi i wydaje mi się, że w tamtym odcinku wspominałem coś po samej reakcji, że Albania może mieć problemy z kwalifikacją do finału. Dlatego może zamiast teraz oceniać szanse na kwalifikację do finału Besy, to po prostu stwierdzę, że Albania kolejny rok z rzędu ma dość godnych reprezentantów. Tak jak sama rodzinka Kelmendi, tak i Besa. Naprawdę Albania nie ma się czego wstydzić. No i też ciężko mi stwierdzić szanse na kwalifikację do finału, skoro wiemy, że Albania jak to Albania lubi coś tam pogrzebać przy tej piosence samej konkursowej. Jeśli chodzi o jakieś revampy, czyli to zmiana języka, czy ogólnie przebudowanie całkowite instrumentalu, więc na ten moment po prostu się zatrzymam, nie będę oceniać kwalifikacji do finału, szans na kwalifikację do finału, no bo jeszcze, nie wiem, ciężko stwierdzić. Są pogłoski, że Besa w jakimś udzielonym wywiadzie powiedziała, że ta piosenka w oryginale została zaprezentowana w języku angielskim, więc być może bardzo prawdopodobne jest to, że ta piosenka też zostanie ponownie zamieniona, jeśli chodzi o język i wybrzmi w Malmö po angielsku. Czy byłaby to zmiana na dobre, czy na złe? Nie wiem, bo też nie znam umiejętności języka angielskiego Besy, ale myślę, że jeżeli dobrze ma opanowany ten język, to nie będzie aż tak drastyczna zmiana, a myślę, że nawet byłaby zmiana na plus. Naprawdę cieszę się z tego wyboru. Albania mocno, naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. No dobrze, to było na tyle. A co wy sądzicie o piosence Albanii? Pamiętajcie o podzieleniu się swoją opinią w komentarzach, ponieważ z ogromną chęcią każdy z nich przeczytamy. Równie gorąco zachęcam was do zaobserwowania nas na naszych mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, Facebooku, TikToku oraz na nasz serwer na Discordzie, na którym możecie właśnie podzielić się opinią dotyczącą piosenek, które uczestniczą w przyszłorocznej Eurowizji. Przypominam wam także o naszym profilu na Patronite, na którym możecie wesprzeć nas w naszej eurowizyjnej podróży. Wszystkie linki oczywiście dostępne są w przypiętym komentarzu oraz w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!